Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto, banan i kawa. Najpierw zajmiemy się spodem ciasta, do którego potrzebujemy 200 g herbatników maślanych oraz 100 g masła. Ciasteczka, czyli te 200 g herbatników maślanych, albo tak jak my w blenderze z funkcją siękania, albo kulą do ucierania, muszą Państwo rozdrobnić na pyłek. I tak jak Państwo tu widzą, pierwszy przypadek mieliliśmy w blenderze z funkcją siekania albo kulą do ucierania. Mamy uzyskany już teraz taki pyłek, piasek. Zostawiamy na chwilę z boku, dajemy sobie do rondelka 100 g masła, roztapiamy i jeszcze takie gorące masło wlewamy do pokruszonych ciasteczek. Oba składniki musimy bardzo dobrze wymieszać. Dobrze tu się sprawdza taka silikonowa łopatka. Jak ciasteczka wchłoną całe masło, tak jak w naszym przypadku tutaj Państwo widzą, możemy zająć się foremką. Wykładamy ją papierem do pieczenia. Jest to forma okrągła o średnicy 25 cm. Wykładamy spód. Możemy również wyłożyć boki tej foremki. Jeżeli Państwo to zrobią, na końcu ciasto uzyska fajne po boku falowania. A my do środka wsypujemy teraz te rozkruszone ciasteczka z masłem. Rozkładamy równomiernie, układamy, wyrównujemy, lekko przyklepujemy, a następnie już mocniej dociskamy, żeby utworzyć spód ciasta. Po uformowaniu tego spodu flaszkę wsadzamy do lodówki, ona tam będzie czekała na późniejsze etapy ciasta. A my zajmiemy się masą budyniową. Do masy budyniowej potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budyni bananowych, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 100 g cukru, 200 g masła lub margaryny. Na gazie stawiamy garnek, do którego wlewamy 600 ml mleka. Włączamy gaz i pozwalamy mu się gotować. A w miseczce obok mikserem ubijamy 4 żółtka, aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 100 g cukru i nadal ubijamy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. I powstanie taki kogiel-mogiel. Żółtka zmieniły kolor, jak Państwo widzą, wobec tego dolewamy 100 ml mleka, czyli łącznie mamy pierwotną ilość 700 ml. 600 w garku, 100 dolaliśmy tutaj i następnie mikserem wszystko łączymy ze sobą. Kolej dodać 20 g mąki pszennej tortowej i nadal miksujemy mikserem. Dosypujemy również te 2 budynie bananowe i nadal łączymy składniki mikserem. Masa jajeczno-budyniowa gotowa, wobec tego wracamy do mleka, które już zaczęło się gotować. Wlewamy ją powoli małym strumieniem. Jednocześnie mieszamy trzepaczką albo jakąś łyżką całość, żeby się nie przypaliła.
pustą miskę odkładamy, trzepaczki albo łyżki nie odkładamy, nadal wszystko mieszamy, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania się i mieszać będziemy, aż budyń się zagotuje. Budyń, jak Państwo widzą, zmienił już konsystencję dużo gęściejszą, a jak powstaną takie bąble, gejzery powietrza, wtedy znaczy, że budyń się ugotował. O, tak jak tu Państwo widzieli. W tym momencie możemy wyłączyć gaz, przełożyć nasz budyń do chłodnego naczynia. W ten sposób będzie krócej się studził. Miskę z budyniem przykrywamy folią spożywczą, żeby nie powstał korzuszek. Tą folię dociśnijmy do budyniu. I taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. To trochę czasu zajmuje, ale jak już ostygnie budyń, wtedy zdejmujemy folię spożywczą z góry. Budyń ma konsystencję zwartą, jak tu Państwo widzą. Nawet jeżeli by Państwo go pokroili, on zachowa swoją konsystencję. Teraz do miski dajemy 200 g masła lub margaryny i mikserem ucieramy na puszystą masę. W tym momencie możemy już dodawać wystudzony budyń, ale dodajemy partiami. Po dodaniu ostatniej partii budyniu nie przerywamy miksowania, nadal ubijamy, aż krem budyniowy zrobi się taki jedwabisty, taki gładziutki, jak tu Państwo widzą. Teraz wyjmujemy z lodówki przygotowany spód, on już dobrze zastygł i na wierzch wykładamy masę budyniową bananową. Rozprowadzamy i wyrównujemy. Foremkę odstawiamy na bok, a my zajmujemy się masą kawową. Do masy kawowej potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, 80 g cukru pudru, 3 łyżeczek kawy rozpuszczalnej, 3-4 łyżek przygotowanej wody do kawy, 2 łyżek żelatyny oraz 100 ml wrzątku do żelatyny. Najpierw zajmiemy się żelatyną. Do miseczki wsypujemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku i czekamy, aż żelatyna napęcznieje, a następnie dokładnie ją mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby nie zrobiły się grudki. Następnie do miseczki dajemy 3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, zalewamy 3-4 łyżkami przygotowanej wody i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, tak żeby kawa rozpuściła się w wodzie. Również rozpuszczoną kawę zostawiamy na później. Kolej wyjąć dużą miskę, do której wlewamy 400 ml śmietanki kremówki 30% i mikserem zaczynamy ubijać na sztywno. Śmietanka musi być bardzo dobrze schłodzona, tak 12 godzin spokojnie może siedzieć w lodówce, żeby ją później użyć. W momencie, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać wyraźne ślady na śmietance, możemy dosypać 80 g cukru pudru i wszystko ze sobą połączyć. A teraz dolewać będziemy kawę. Jak Państwo widzą, nie całą naraz. Myśmy podali tę ilość orientacyjną. Każda kawa ma inną intensywność i inny smak. Więc proszę powoli dolewać i próbować, czy ta warstwa będzie miała już na tyle intensywny smak kawy, że więcej nie dolewamy, czy może dolejemy całą.
Byśmy dolali całą kawę, a teraz wlewamy wystudzoną żelatynę powoli małym strumieniem. Wszystko dokładnie mieszamy. Żelatyna lubi opadać na spód, więc proponuję bardzo dobrze spód wymieszać. No i masa kawowa przygotowana. Wracamy do naszej foremki i wykładamy tą masę kawową na masę budyniową o smaku bananowym. Najlepiej rozłożyć sobie partiami, łatwiej będzie ją rozprowadzić później po całej powierzchni i wyrównać. Foremka musi teraz wylądować w lodówce na kilka godzin, żeby wszystko dobrze zastygło. A po tym czasie wyjmujemy foremkę z lodówki, otwieramy rant naszej tortownicy, powoli zdejmujemy. Jeżeli Państwo użyli tego papieru z boku, to go teraz zdejmujemy i tak jak Państwo widzą, powstał nam fajny ślaczek. Nie muszą Państwo oczywiście używać tego papieru z boku, mogą mieć równy brzeg. No i ostatni element to kawa sypana, którą obsypujemy wierzch naszego ciasta. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.